Obwód uda, czyli ilość mięśni uda, to jest najważniejszy pojedynczy czynnik, który pokazuje ci, jak długo przeżyjesz. Już na etapie ciąży, kiedy dziecko jest w łonie matki, kiedy ta matka nieprawidłowo się odżywia, programuje to dziecko na to, że w przyszłości będzie miało fenotyp otyłości, że będzie miało w przyszłości problemy z cukrzycą typu 2. To jest ciągle jeszcze jakaś niejasna wiedza. Wiedza tajemna. Tak, wiedza tajemna. Właśnie zabrakło mi tego słowa. Dziękuję. Dziś zapraszam na rozmowę niezwykle ważną, ale jakże aktualną. A moim i waszym gościem jest profesor Karolina Kędzierska-Kapuza. Lekarz z 20-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w leczeniu chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog, diabetolog. Kieruje Centrum Diabetologii w Instytucie MSWiA w Warszawie. Wielokrotnie wyróżniona nagrodami prestiżowymi naukowymi, z pasją edukuje na platformach społecznościowych, gdzie można obserwować i chłonąć wiedzę na jej profilu Doktor Cukrowa Królowa. Dziękuję ci za zaproszenie. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że mogłam tutaj dzisiaj być z tobą. No i taką piękną zapowiedź mi zrobiłaś. Bardzo dziękuję, że jesteś i że dzisiaj będziemy mogły porozmawiać zarówno o zdrowiu metabolicznym, jak i jego dysfunkcji. Mówi się, Karolina, że około 1/3 Polaków w wieku od 20 do 74 lat ma dysfunkcję metaboliczną, określoną jako zespół metaboliczny, a w starszych grupach wiekowych odsetek ten sięga nawet połowy populacji. Czym w ogóle jest ten metabolizm? Czym jest jego dysfunkcja i dlaczego aż tak dużo Polaków dotyka? No powiem ci, że chyba najważniejszą przyczyną, która leży u podłoża tego zespołu metabolicznego, to jest po prostu otyłość. Nadwaga i otyłość, która zbiera żniwo później w postaci zespołu metabolicznego, a zespół metaboliczny to jest ogromny czynnik ryzyka, zarówno choroby wieńcowej, jak i udaru, innych komplikacji sercowo-naczyniowych i dlatego my musimy zacząć już dbać o to od najmłodszych lat. Dlatego nie wiem, czy wiesz, że 1/3 dzieci w Polsce, młodszych dzieci w wieku przedszkolnym już ma nadwagę i otyłość, a wśród Stłuszczenie nastolatków... wątroby. Tak, a wśród nastolatków to jest 22%. Także później otyłe dzieci stają się otyłymi nastolatkami i otyłymi dorosłymi. Mamy zaburzenia metaboliczne, rozwija się zespół metaboliczny, a stąd już krótka ścieżka do dalszych powikłań, różnych niebezpiecznych powikłań zespołu metabolicznego. Czym jest tak naprawdę ten metabolizm? Co to w ogóle jest? To jest inaczej, czym jest jego dysfunkcja? No właśnie, więc to jest inaczej przemiana materii. Czy jest ilość energii, którą my wytwarzamy w naszych komórkach. Każda komórka naszego ciała może oprócz krwinek czerwonych posiada mitochondria. I w tych mitochondriach, które są takimi małymi laboratoriami do wytwarzania energii, powstaje ATP. To jest związek wysokoenergetyczny, którego rozpad powoduje uwalnianie energii. Ta energia jest produkowana, tak jak już powiedziałam, praktycznie w każdej komórce naszego ciała. Czy to jest komórka mózgowa, czy to jest komórka skóry. I jeżeli mamy zaburzenie tego metabolizmu już na poziomie właśnie mitochondriów, dochodzi do całego szeregu konsekwencji. Na przykład dochodzi do produkcji wolnych rodników tlenowych. Wolne rodniki tlenowe to są tacy cisi zabójcy. My ich nie czujemy, my ich nie widzimy, my nie jesteśmy świadomi, że one powstają, a te wolne rodniki tlenowe przewlekle, permanentnie uszkadzają nasze zdrowie, nasze inne komórki. Wpływają na to, że mamy szybciej miażdżycę. Jeżeli mamy miażdżycę naczyń krwionośnych, to gorzej przepływa krew przez te naczynia. Może dojść do oderwania takiego na przykład zakrzepniętego naczynia blaszki miażdżycowej i dojść do zawału. To w telegraficznym skrócie, w ogromnym skrócie to, co można powiedzieć na temat naszego metabolizmu. Dlaczego w którymś momencie, czasami u dziecka, czasami u osoby 40-letniej, nagle dochodzi do dysfunkcji tego metabolizmu? Więc tutaj mamy do czynienia z 2 przyczynami. Na pewno jest to przyczyna genetyczna, czyli na pewno obserwujesz ty, jak i wiele osób obserwuje, że jeżeli dziadkowie, rodzice mieli pewne choroby, które się powtarzają w rodzinie, właśnie jak otyłość, cukrzyca, zawał, nowotwory, to te geny przekazują swojemu potomstwu. Już na etapie ciąży, kiedy dziecko jest w łonie matki, kiedy ta matka nieprawidłowo się odżywia, ma na przykład źle uregulowaną cukrzycę ciężarnych, na przykład o której nie wie, bo jest niewykryta albo nie leczy tej cukrzycy ciężarnych, ona Albo ciąża rośnie na dziko. Dokładnie.
Ona programuje to dziecko, że te geny, które przekazała, no to jest niezależne od dziecka, prawda, że ma przekazane te geny, ale programuje to dziecko na to, że w przyszłości będzie miało fenotyp otyłości, że będzie miało w przyszłości problemy z cukrzycą typu 2. Co tu jest bardziej winne, te geny, czy też te niewłaściwe wybory żywieniowe matki w trakcie tej ciąży? To Czy jedno i drugie? Jedno i drugie, ale na pewno wybory żywieniowe, w tej chwili mówi się, że nasz styl życia, to co wybieramy do jedzenia, czy się ruszamy, czy nie, to ma dominujący wpływ na nasze zdrowie. Czyli to jest dobra wiadomość, dlatego że geny to nie jest wyrok, to jest predyspozycja, a my z tą predyspozycją możemy naprawdę zrobić wiele. Mówi się, że tylko kilka procent czynników genetycznych jest faktycznie uwarunkuje nam jakieś schorzenie, cała reszta jest potrzebny bardzo ważny czynnik środowiskowy, że tak naprawdę to on zadecyduje, czy dane geny Ujawnią się, czy i nie. pojawi się Dokładnie. jakieś zaburzenie. To jest ten fenotyp, o którym właśnie mówiłam, tak? Że masz genotyp, ale on może się ujawnić lub nie wskutek tego, jak działa środowisko. Zależy to wszystko od świadomych wyborów już naprawdę na poziomie łona matki, tak? Jak ona się będzie odżywiała, czy będzie dbała o to swoje żywienie, czy nie. Takie warunki będzie miało dziecko. I później, jeżeli to dziecko dostanie korzystne warunki do rozwoju, będzie mama świadoma, która będzie pilnowała, żeby dziecko na przykład myło ząbki, Wszystko zaczyna prawda? się od świadomości. Dokładnie, że ćwiczy razem z dzieckiem, czyli pokazuje, że ćwiczenie jest właśnie fajne, potrzebne i będzie na przykład tłumaczyła, że jedz owoce i warzywa, bo to jest ważne dla ciebie, to dziecko dostając takie informacje, rozwijając się w takim środowisku, ma mniejsze szanse, że te złe geny, które dostało, ujawnią się i że spowodują jakieś problemy, zaburzenia metaboliczne, czy właśnie ten zespół metaboliczny, o który pytasz, czy otyłość, czy cukrzycę typu 2. Natomiast no, jeżeli dziecko będzie wzrastać w takim środowisku, które rzeczywiście o to nie dba. No, można powiedzieć, że trochę jedzą, co popadnie, prawda? Przypadkowe rzeczy bez jakiegoś świadomego zastanowienia się, czy lepiej siedzieć na kanapie, czy pójść na dwór, no to niestety to będzie kierowało się w kierunku złym. Jaki element naszej diety najbardziej sprzyja rozwojowi insulinooporności? No więc chyba będę banalna, ale powiem jak jest. No po prostu nadmiar cukru w naszej diecie i nadmiar też tłuszczy, niezdrowych tłuszczy, które są wysoko przetworzone, tak? Nie krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, tylko właśnie tłuszcze trans. W połączeniu z cukrem. Wracamy do tego, że jesteśmy właśnie tym, co jemy i cukier jest narkotykiem XXI wieku. No tak niektórzy twierdzą, nie wiem, czy można aż tak ja się myślę, że to jest tak obrazowo powiedziane, żeby dotrzeć. Rzeczywiście jest to groźna sytuacja. Zobacz dziecku, które podasz raz słodzony napój, będzie chciało Będzie chciało, to prawda, ale mechanizm uzależnienia jest dużo głębszy niż przyjemność spożywania cukru. A muszę ci powiedzieć, że my jesteśmy zaprogramowani na lubienie słodkiego smaku. Nasze geny o tym decydują. Dlaczego? Dlatego, że mleko matki ma słodki smak. I tak już jesteśmy od dzieciństwa po prostu przyzwyczajeni do tego słodkiego mleka mamy, czy właśnie już później mieszanki. I dlatego ten smak jest tak ulubiony i tak preferowany. On nas uspokaja, on nas wycisza. U niektórych osób dopiero rozładowuje stres. Proszę bardzo, czyli to jest jeszcze z mlekiem Wszystko. matki. Z mlekiem matki kochamy słodki smak. Jakie jeszcze następstwa są powiązane stricte z zespołem metabolicznym i z dysfunkcją metaboliczną? To jest mechanizm takiego samonapędzającego się koła, prawda? Czyli mamy zaburzenia metaboliczne, na przykład otyłość trzewną. To jest jeden z takich w tej chwili wiodących przyczyn rozwoju pozostałych chorób. Mówi się, że otyłość jest chorobą przewlekłą, że to jest choroba, która ma tendencję do nawracania, powoduje 200 innych powikłań. Więc jeżeli mamy tą otyłość trzewną, początkowo nawet jej nie dostrzegamy. No trochę zaokrąglił nam się, wypuklił nam się brzuch, zmniejszyła się talia i nic z tym nie zrobimy. W dalszym ciągu będziemy to ignorować, to niestety nasz organizm już tego tak dobrze nie stoleruje. Rozpoczną się kolejne problemy, czyli z powodu otyłości trzewnej rozwinie się insulinooporność. Najpierw będzie insulinooporność, czy to tak w parze powoli rośnie? Właśnie, co było pierwsze, jajko czy kura, prawda? Jednak większość prac naukowych, naukowców twierdzi, że pierwsza jest otyłość trzewna, za nią idzie dopiero
dopiero insulinooporność, ale muszę ci powiedzieć, że niekoniecznie, bo są zdania podzielone, są również choroby takie jak PCOS, czyli zespół policystycznych jajników, gdzie ta insulinooporność jest pierwsza, a dopiero później za nią idzie specyficzny typ otyłości. Być może w innych przypadkach też tak jest. W każdym razie, co jest najważniejsze, nie kłócić się, co było pierwsze, co było drugie, tylko po prostu dostrzec otyłość trzewną, dostrzec insulinooporność i zdecydowanie coś z nią zrobić. Nie ignorować tego problemu. Dlatego, że insulinooporność to nie jest choroba. To jest taki stan metaboliczny, który jest w pełni To odwracalny. jest taki fundament, na którym Tak. może się rozwinąć dalej dużo Dokładnie. różnych... Jeżeli go zignorujemy, zostawimy tak jak jest, będą dołączyć się kolejne problemy ze zdrowiem. Jeżeli zadziałamy, to jest ona całkowicie odwracalna i to jest dobra wiadomość. A ile osób jest chorych na insulinooporność w Polsce? No właśnie, jeżeli mówimy o tym, że to jest ten stan insulinooporności, to jest ogromna ilość osób, rzesza ludzi. Dlaczego tak jest? Którzy większość z nich nawet nie wiedzą o tym, Nie wiedzą prawda? o tym, No dlatego właśnie. że muszę ci powiedzieć, że jest mnóstwo innych chorób, o których możemy sobie nie zdawać sprawy, a ta insulinooporność im towarzyszy. Tak jest w przewlekłej chorobie nerek, która jest właściwie nierozpoznawana w Polsce, bardzo słabo rozpoznawana. Tak jest w miażdżycy, tak jest właśnie w tej otyłości, no tu już może jakieś skojarzenie jest. W RZS, czyli chorobach z kręgu reumatoidalnego, w przewlekłych chorobach skóry, takich jak łuszczyca. Wszędzie jest. Kognitywne wszystkie Tak, zaburzenia, prawda? Choroba Alzheimera. Wszędzie masz insulinooporność, także tak naprawdę ona jest bardzo powszechna. Zaburzenia płodności. Zarówno kobiece, jak i męskie, tak? Także tu i tu. To nie jest tylko, że kobiety. Więc naprawdę muszę ci powiedzieć, że ona jest powszechna i nie zawsze wymaga leczenia, ale zawsze wymaga profilaktyki, zmiany stylu życia i poruszania się. Chyba ciebie zacytuję, jak powiem, że insulinooporność jest całkowicie uleczalna. Tak. To W taki 100% i znalazłam. podpisuję się pod tym zdaniem w dalszym ciągu. No, ja na przykładzie własnej rodziny mam takie doświadczenie, gdzie obserwowałam, jak na początek współczynnik HOMA rósł, a potem po dokonaniu właściwych zmian wszystko się pięknie wyrównało i całkowicie wyeliminowana została insulinooporność. A wydaje się, że to jest dosyć trudny przeciwnik. Dlaczego ta insulinooporność, a szczególnie wtedy, kiedy dłuższy czas już się utrzymuje, dlaczego to nie jest tak proste, żeby wyeliminować to schorzenie? O ile nie ma jakiejś ewidentnej choroby, która powoduje insulinooporność i ona wynika z obecności tkanki tłuszczowej trzewnej, to można powiedzieć, że tak naprawdę nasze wybory żywieniowe i nasze wybory tego, jak żyjemy, czy aktywnie, czy nie, najbardziej są trudne. Takie proste rzeczy, takie truizmy, tak, które się ciągle powtarza. Jedz świadomie. Wybieraj mądrze, rusz się z tej kanapy, zrób te kroki, tak? Śpi, wyśpij się. Słońce. Dbaj o to, żeby nie stresować się, jeżeli nie musisz tego robić, nie dokładaj sobie. To są takie truizmy, prawda? A to jest najlepsza tak jakby broń przeciwko insulinooporności. Czyli lekarstwem na insulinooporność jest styl życia. Zdecydowanie tak. Chciałabym, żebyśmy jeszcze przeszły przez wszystkie oznaki tej insulinooporności i biomarkery, które warto sprawdzić, żeby mieć pewność, że ta insulinooporność nas dotyczy. Czyli obwód talii nam się zmieni. Zdecydowanie. Stosunek talia-biodra się zmienia na niekorzyść, czyli wzrasta nam obwód talii. Co jeszcze? Co jeszcze? Analiza składu ciała. W analizie składu ciała, bez której ja nie potrafię się obejść w swojej praktyce, pokazuje, jak dużo masz masy mięśniowej w kilogramach, w procentach, ile jest procent tkanki tłuszczowej, jak jest rozmieszczona. Jak to mierzysz? Jest to analizator składu ciała, który po prostu powoduje przepływ takiego niskiego prądu przez nasz organizm i pokazuje, i w jakim odsetku i ile mamy w sobie tkanki tłuszczowej, ile kości, ile wody, ile tłuszczu. I cały proces leczenia otyłości powinien opierać się właśnie na tym urządzeniu. Dlaczego? Dlatego, że mnie nie interesuje BMI. Oczywiście, trochę mnie interesuje, tak, ale nie jest to dla mnie kluczowe. Dla mnie jest kluczowe, ile dana osoba ma mięśni,
i ile ma tkanki tłuszczowej, bo jeżeli odsetek tkanki tłuszczowej przekracza 30% u kobiety, no to niestety ta osoba, mimo że BMI jest prawidłowe, na przykład 25, to jest metabolicznie otyła. Oczywiście. I ta osoba już ma insulinoporność. Ja nawet nie muszę robić specjalnie badań, żeby być pewną, że ona ma insulinoporność. I to już jest czas na zmiany. To już jest czas bardzo często na leczenie. A w ogóle BMI jeszcze mierzysz? Jeszcze tak, BMI cały czas jest używane, no bo to jest taki miernik, który został wymyślony 100 lat temu, żeby szyć mundury w Belgii, tak? To wymyślono na potrzeby wojska. Totalnie już nieaktualne, ale po ciągle dziś dzień... istniejące, tak? Dlatego, że różne tabele, normatywy i tak dalej odnoszą się jednak do tego BMI. U dzieci są siatki centylowe, więc troszeczkę inaczej niż u osób dorosłych. U ciężarnych w ogóle się nie mierzy BMI, bo to jest nieobiektywne. Osób takich na przykład, które są po utracie kończyny albo są na przykład, takie urodziły się na przykład z tym, że nie mają kończyn, no to BMI w ogóle się nie sprawdzi, bo to jest w ogóle nieadekwatne. Ale właśnie analizator składu ciała, który pokaże ci, jaki masz odsetek tkanki tłuszczowej, rozwiąże ten problem. I jesteś otyła, ale szczupła, bo są tak zwane osoby otyły metabolicznie, ale szczupłe, tak? Z prawidłowym BMI. Co jeszcze taki analizator pokazuje? On pokazuje ci twoją podstawową przemianę materii. Czyli jest to ilość energii, którą potrzebuje twój organizm, żeby krew krążyła, żeby ogrzać ciało, żebyś mogła spać. Każda większa ilość energii, to już na przykład rozmawiamy, tak, ruszamy się, chodzimy, to już nie jest podstawowa przemiana materii, to jest ilość kalorii potrzebna do normalnego życia, egzystencji, pracy. I nie można bez tego się obejść, moim zdaniem, we współczesnym leczeniu otyłości, bo jeżeli pacjent przychodzi, czy pacjentka i mówi, pani doktor, ja stosuję dietę 1000 kalorii, a ty patrzysz w tą analizę składu ciała i widzisz, mój Boże, ta pacjentka ma podstawową przemianę materii na poziomie 1400 kalorii, no to przecież ona się głodzi. No i trzeba to wyłapać, trzeba to wytłumaczyć, bo pacjenci tego bardzo często nie rozumieją. Oni myślą, że robią dobrze po prostu. A z kolei doprowadza to do tego, że organizmowi brakuje składników odżywczych i tak naprawdę będzie napędzało de facto odwrotny skutek. Tak? Oczywiście, dlatego że jeżeli długo stosujemy takie bardzo niskokaloryczne diety, to niestety dochodzi do utraty masy mięśniowej, a zbudowanie mięśni jest naprawdę dużo trudniejsze niż odbudowa tkanki tłuszczowej. To jest ciągle jeszcze jakaś niepowszechna i niejasna wiedza, tak? Brak tej wiedzy dostrzegam. Wiedza tajemna. Tak, wiedza tajemna. Właśnie zabrakło mi tego słowa. Dziękuję. Czy są na przykład jeszcze jakieś objawy takie mniej typowe, ale takie, które na przykład warto jest też wiedzieć, że może komuś przyjdzie do głowy, że może ja powinnam się zbadać, może ja mam insulinooporność. Zdecydowanie tak. Obserwujmy swoją skórę, bo skóra jest naprawdę olbrzymim narządem, największym tak naprawdę w naszym ciele, to jest właśnie skóra. Na skórze pojawiają się pewne typowe zmiany dla insulinooporności i to są na przykład włókniaki, czyli jeżeli obserwujemy, że ktoś ma pod pachami, w różnych fałdach swoich skórnych, na szyi, takie niewielkie, jasno, ciemnobrązowe, czasami cieliste, wystające takie pypcie, tak jak to się mówi, takie brodaweczki dłuższe lub krótsze, to są właśnie te włókniaki, o których mówimy. I właśnie ich przybywa w insulinooporności. Rogowacenie ciemne. Kolejny objaw też insulinooporności. Czyli to jest taka skóra jak aksamit, praktycznie jak zamsz, ale ciemniejsza niż twój podstawowy kolor skóry. Również pod pachami, na szyi, na karku może się pojawić taki objaw. W pachwinach, tak, możecie to martwić, że ta skóra właśnie tak wygląda inaczej, odznacza się i jest jakaś taka bardzo gładziutka. Tak. Że na przykład kiedyś tego nie było, pojawiło ale się. Ale to się pojawiło, prawda? Co to jest? Nie swędzi, nie boli, ale po prostu jest. No i to też należy powiązać z insulinoopornością. Czy diabetolodzy dzisiaj wolą opierać rozpoznanie właśnie cały czas na tej krzywej cukrowej, czy też na przykład zalecają założyć czujnik ciągłego monitorowania poziomu cukru we krwi i na podstawie obserwacji 2-tygodniowej, 4-tygodniowej w czasie rzeczywistym po spożywaniu posiłków, wtedy ocenić, gdzie metabolicznie jest ten pacjent? Muszę ci powiedzieć, że diabetologia ma takie ścisłe wytyczne i nie tylko Polskie Towarzystwo Diabetologiczne co roku publikuje aktualne zalecenia, ale wszystkie światowe towarzystwa i to jest po prostu taki jakby standard. Kanon, tak? Nie możemy postępować inaczej,
ale mamy już od jakiegoś czasu, bodajże od 2 lat, możliwość kontrolowania hemoglobiny glikowanej, bo ona jest również dobrym wskaźnikiem tego, jaką mamy glukozę we krwi wstecz w ciągu 3 miesięcy. Więc mamy w tej chwili takie Pacjent rozpoznanie. nie oszuka, prawda? Czy on się dobrze odżywiał, czy nie? Nie. I możemy rozpoznać, albo jest hemoglobina glikowana 6,5 i więcej, to wtedy możemy rozpoznać cukrzycę, albo w doustnym teście obciążenia glukozą mamy przekroczenie na przykład 126 na czczo i na przykład 200 w drugiej godzinie testu, czyli przekroczenie powyżej 140 albo powyżej 200 to mam rozpoznanie cukrzycy. Czyli to albo to i w diabetologii jest zasada, że bierzemy pod uwagę gorszy wynik. Czyli jeżeli zrobimy i krzywą cukrową, która wyjdzie, no powiedzmy sobie, a może to jest stan przedcukrzycowy, no bo tam na czczo było 110, w drugiej godzinie testu było tam 170, no nie przekroczyło 200, ale hemoglobina glikowana wyjdzie 6, 8, 7. Sorry, ten pacjent ma cukrzycę typu 2, to już nie jest stan przedcukrzycowy. Czyli bierzemy ten gorszy wynik. Jasne. Natomiast to, co powiedziałaś, jest bardzo ciekawą dziedziną rozwijającej się w tej chwili diabetologii, bo te czujniki, o których wspomniałaś, one są nieinwazyjne. No, zakłada się oczywiście przez nakłucie skóry. One mierzą poziom glikemii w płynie tkankowym, bo nie we krwi i pokazują po prostu zmienność tego poziomu glikemii w zależności od tego, co jemy i co robimy, czy ruszamy się, czy śpimy. I powiem ci, że jest coraz ciekawszy trend, żeby właśnie też na tej podstawie próbować zdiagnozować stan przedcukrzycowy i cukrzycę, szczególnie u osób, które z jakiegoś powodu na przykład nie mogą wypić glukozy. A są takie osoby po operacjach bariatrycznych, które nie mogą mieć wykonywanej krzywej cukrowej. Ale fajnie, że dzisiaj mamy takie czujniki, które nam pomagają zarówno tym pacjentom, którzy już potrzebują takiego wsparcia i mogą w czasie rzeczywistym obserwować, jak reagują na poszczególne produkty, ale też dla osób z metabolizmem zdrowym. Zakładałam już chyba u siebie 3 albo 4 razy. Moja mama dokonała największych swoich zmian żywieniowych i właściwie wyszła z insulinooporności chwilotrwaj dzięki tym czynnikom, bo po prostu zaczęła widzieć fizycznie, realnie, że po zjedzeniu tiramisu, co się dzieje z jej cukrem. Jak to po prostu... Uwierzyła w to. Niektórzy muszą zobaczyć, żeby uwierzyć. Tak. Ale bo tego się nie czuje. Największą fascynację budzi we mnie to, że moje 2 córki nastoletnie zobaczyły, że mama nosi, że ja sprawdzam, że ja skomentowałam kilka razy, bo mam dobry poziom cukru, ale na przykład zauważyłam, specjalnie eksperymentuje się też, jak się zakłada w ramach bardziej takiego biohackingu, to eksperymentuje się, żeby sprawdzić, jak twój organizm reaguje i moje córki zażyczyły sobie, bardzo chciały. I też przyszła do mnie na przykład moja córka starsza, która jest studentką medycyny i mówi, mamo, to jest takie ciekawe, my zjadłyśmy z Eriką, z drugą córką, taką samą porcję, taki sam posiłek w ogóle, a miałyśmy zupełnie inne poziomy cukru. I ja sobie pomyślałam, jakie to jest fascynujące, że masz takie narzędzie, które pomaga tobie nie patrzeć na to, na tabelki, jak statystyczny obywatel tej planety reaguje. Jak ja reaguję. Oczywiście. A przecież cała medycyna idzie w stronę właśnie personalizacji. Właśnie personalizowana medycyna. Słuchaj, witaj w świecie freaków technicznych. Ja też jestem takim freakiem. Dlaczego nie skorzystać z tego, że możemy w tej chwili monitorować na przykład naszą wagę, robić na przykład analizę składu ciała, patrzeć na swoje postępy, czy nasza redukcja idzie w właściwym kierunku, czy właśnie nie i dlaczego nie monitorować sobie glikemii. Po to, żeby wyciągać wnioski, bo niektórzy dopóki nie zobaczą, to nie uwierzą. A jak ja pokazuję wykres, chociażby z analizatora składu ciała i widzi ta osoba, co się dzieje z jego tkanką tłuszczową, no to nagle eureka. A jeszcze porozmawiajmy, bo tak z takich ciekawostek, bo insulina reguluje konwersję testosteronu do estrogenu. To jest bardzo ważna informacja dla kobiet. Ale doczytałam się, że kontroluje produkcję tlenku azotu. Tak, Co? tak. A czym jest ten tlenek azotu? Tlenek Bardzo azotu ważne. jest bardzo ważną substancją, która rozszerza naczynia krwionośne, drobne naczynia krwionośne. I między innymi zawał powstaje w ten sposób, że mamy niedostateczny, momentalny produkcję tlenku azotu, naczynia krwionośne się zamykają, może dojść do niedokrwienia jakiegoś obszaru. Także to też tłumaczy powikłania, jakie tworzy cukrzyca powieru
wielu latach trwania i niestety niedokrwienia kończyn, ryzyko amputacji. Właśnie jest to wszystko związane z metabolizmem tlenku azotu i jego wpływu na rozszerzenie naczyń krwionośnych. Więc naprawdę, wiesz, jakbyśmy chciały rozmawiać o insulinie, o ich funkcjach fizjologicznych i w patologii, to mogłybyśmy tutaj co najmniej godzinę na ten temat mówić. I nerki, i równowaga elektrolitów. Tak. Myślę, że jest bardzo ciekawe i nie wszyscy wiedzą, że również insulinę produkują nerki. Jeżeli nerki nie domagają, szwankują, to bardzo często widzimy problemy z utrzymaniem właściwego poziomu cukru we krwi. Ciekawe. Taki ciekawostek. Wiesz, funkcje erekcyjne u mężczyzn. No to również na podstawie metabolizmu tlenku azotu, tak? No Można właśnie, to wytłumaczyć. Właśnie. Chciałabym teraz, żebyśmy już tak się skoncentrowały na tym, co robić, jakie strategie przyjąć w próbie poprawy zdrowia metabolicznego. Właściwe odżywianie się, tak, które ma odpowiednią ilość białka. O tym można pisać książki. Jak za mało spożywamy białka, szczególnie kobiety. Wysypianie się. To jest niesamowicie ważne. Nie wszyscy potrzebują 8 godzin snu, niektórym wystarczy 6, ale musi być to sen taki, można powiedzieć, głęboki, taki, który rzeczywiście da fazę relaksu. Trzecia rzecz, ruch. W tej chwili mówi się, że nieruszanie się jest tak samo złe dla nas, jak palenie papierosów. Także to jest bardzo ważne. Czyli mamy te 3 filary, na których się opieramy. Wysiłek fizyczny, odpowiednia dieta, sen, no i jeszcze stres. Oczywiście, to się niesamowicie wiąże ze sobą. Nie jesteśmy w stanie eliminować każdego stresu z naszego życia, prawda? Ani ty, ani ja pracujemy zawodowo. No ten stres jest. Ale nie musimy sobie dokładać tego stresu. To przejdźmy przez ten najważniejszy. Jeżeli chodzi o odżywianie, powiedziałaś o tym, cukier out, wszystko co przetworzone out, wszystko to co Big Food nam tak pięknie wystawia tuż przed oczami w supermarketach, czyli 90% pewnie wszystkiego tego, co tam się sprzedaje, raczej powinniśmy odstawić. Co polecasz? Co nam dobrze zrobi? Jest strasznie ciężko w obecnych czasach eliminować taką żywność przetworzoną, która po prostu nas otacza i właściwie to jest olbrzymi problem, który dostrzega coraz więcej osób, że my mamy bardzo małe szanse na to, żeby kupić rzeczywiście zdrową, nieprzetworzoną żywność. Dlatego musimy opierać się na tym, co szykujemy w domu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tak? Czyli kupujemy produkty i sami szykujemy z nich nasze posiłki. To już pozwala eliminować większość konserwantów, która jest dodana jako dodatki do żywności. Głównie jest to na przykład fosforan sodu, który służy do konserwowania mięsa. Syrop glukozowo-fruktozowy, tak, który jest dodatkiem do żywności, to jest zmora, prawda, absolutnie. Obecnie, że jest dodawany do wszystkiego, do ketchupu, do parówek, już nie tylko do batoników i do soków dla dzieci. Więc starajmy się przygotowywać posiłki w domu. Druga rzecz, rzeczywiście czytajmy etykiety. Sprawdzajmy, jakie jest pochodzenie tej żywności, którą kupujemy. Najlepiej z małych firm takich kupować te wszystkie produkty, które produkują lokalnie, czyli rolnicy dokładnie i niewielkie firmy, które zajmują się na przykład przetwarzaniem mięsa. Patrzmy, skąd kupujemy nabiał, jajka i czytajmy te etykiety. Rzeczywiście to jest bardzo ważne. Tak. Nie kupujmy rzeczy, które są bardzo gęste energetycznie, czyli po prostu nie kupujemy słodyczy, nie kupujemy batonów, nie kupujemy chipsów, nie kupujemy płatków kukurydzianych, płatków śniadaniowych dla dzieci. Nie fundujemy takiego śniadania naszym dzieciom. Ale owsiankę tak. Owsiankę, tak. Tak, to jest bardzo ważne. Po prostu starajmy się nie dodawać tego cukru i tej przetworzonej żywności naprawdę z umiarem, z dużym umiarem. Nie da się tego zupełnie eliminować, ale wybierajmy świadomie. No tak, biorąc pod uwagę, że gdzieś przeczytałam, że mamy kilkadziesiąt tysięcy różnych substancji chemicznych, to i pestycydy, i ulepszacze, wszystkiego, czym środowisko nas otacza. I tak naprawdę zwierzęta, rośliny, ludzie, my wszyscy jesteśmy narażeni na te kilkadziesiąt tysięcy chemikaliów. Ewolucyjnie nigdy nie mieliśmy okazji przygotować się na zderzenie z taką dawką chemii, więc gdziekolwiek możemy unikać, to jak najbardziej. Czyli jeżeli chodzi o odżywianie, no to tu jest jasność. Po prostu wracamy do tego, jak nas babcie karmiły. Próbujmy przynajmniej i róbmy te świadome wybory. No a drugie to jest ruch. To, co powiedziałam. W tej chwili bezruch to jest
jest traktowane jak tak wielki czynnik ryzyka, jak palenie papierosów. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego mówią 150 minut wysiłku fizycznego tygodniowo. Oczywiście możemy to rozłożyć Przecież 3 razy mało. 50, 5 razy 30, to jest minimum. Do tego 2 razy w tygodniu wysiłek oporowy, minimum 20 minut. Także wydaje się to dla jednych dużo, dla innych mało. To nie jest wcale aż tak bardzo dużo, ale Ale naprawdę... powiedz, wiesz, jak my statystycznie tracimy, ile my tkanki mięśniowej tracimy z każdą dekadą wieku, więc naszego życia. W związku z tym, a odbudowanie tkanki mięśniowej, jak na początku rozmowy wspomniałeś, jest niezwykle trudne i z każdą dekadą staje się coraz trudniejsze. I ty i ja ćwiczymy, więc wiemy, jak to jest trudne utrzymać tą tkankę Zgadza mięśniową. się, tak. A co dopiero ją nabudować? A wiemy przecież, że starość to tak naprawdę utrata. To jest sarkopenia. Sarkopenia, Czyli właśnie utrata tkanki ubytek mięśniowej. tkanki mięśniowej, to są upadki, to są złamania, to jest po prostu niedołężność, tak, której wszyscy chcemy uniknąć. Więc żeby nie mieć tej sarkopenii, żebyśmy mogli, jak powiem tak kolokwialnie, żebyśmy mogli sami wstać z fotela i To jest w przejść ogóle bardzo fajny test na to, Tak. Dla seniorów. Tak. Na Czy ile jest oni w są stanie sprawni. z pozycji siedzącej wstać i przejść te kilka kroków? Bez podparcia. Tak, To jest w ogóle świetne. pojedynczy test i słuchaj, przeczytałam bardzo ciekawą pracę. Obwód uda, czyli ilość mięśni uda, to jest najważniejszy pojedynczy czynnik, który pokazuje ci, jak długo przeżyjesz. Bardzo prosty, tak? Także rzeczywiście ma to ogromne znaczenie. Dlaczego ten mięsień uda? Bo to jest jeden z największych mięśni w naszym ciele, czworogłowy, i to jest mięsień, który pomaga nam wstać, chodzić, ruszać się. Jeżeli jest dobrze rozwinięty, my mamy lepsze perspektywy na przeżycie, bez złamań, bez urazów i bez wypadków. Tak, A te tak. nam skrócą życie, jeżeli je będziemy mieli. Mój trener wie, że najwięcej czasu poświęcamy na budowanie właśnie mięśni ud, bo też przeczytałam te badanie i nawet intuicyjnie to mi się zgadza, że widzę, że z wiekiem trudniej jest zbudować te mięśnie, a jak bardzo są ważne. A zresztą 80% receptorów dla glukozy jest w mięśniach. Czy ja dobrze... Dla insuliny. Prawda, insuliny. Tak, zgadza jest się. w mięśniach. Mhm. Czyli tak naprawdę ten ruch jest chociażby nawet dla jakby walki z insulinoopornością jest niezwykle Oczywiście, ważny. więc to cały czas można i trzeba powtarzać jak mantrę. Ćwicz, dlatego że spalisz dzięki temu glukozę, ale spalisz też wolne kwasy tłuszczowe, które wydzielają się z tkanki tłuszczowej. Więc Spalisz glukozę, a fruktoza? A fruktozę się nie spali tak łatwo, bo to jednak jest innego rodzaju cukier. A już tak przechodząc do tego tematu, właśnie problemem jest syrop glukozowo-fruktozowy, nie fruktoza z owoców, dlatego że owoce są wartościowe, one mają błonnik, one mają witaminy, mają pektyny, więc to nie chodzi o to, żebyśmy nie jedli owoców, ale po prostu, żebyśmy nie spożywali syropu glukozowo-fruktozowego. A kto wie, że on jest w parówkach? A powiedz jeszcze coś, czym ja się fascynuję już od wielu lat. I tak żyję, to jest właśnie mój styl życia. Ja nie wchodząc w szczegóły, lubię, bardzo dobrze się czuję, odżywiając się w oknie żywieniowym. Nigdy nie byłam fanką śniadań. Wiem, że to jest jakby nie jest idealne, wszystko wiem. Natomiast ja się z tym dobrze czuję. A co mówi obecnie nauka? Co diabetologia mówi? Czy to jest dobre rozwiązanie? Albo na przykład dla osób, którzy już mają ten metabolizm taki na pograniczu, albo już jest ta insulina, albo ten wskaźnik HOMA już jest ciutko wyższy. Czy to jest dobre rozwiązanie? Więc wiesz, trzeba to rozdzielić, bo to jest bardzo częsty mit i w ogóle, no moim zdaniem, nieporozumienie, że my chcemy na przykład osoby zdrowe porównywać do osób chorych. No nie da się, tak? Jeżeli jest osoba zdrowa, która ma wszystkie, na każdym poziomie metabolizmu wszystko jest w porządku, nie ma nadciśnienia, nie ma insulinooporności albo ma jakąś tam niewielką, ale generalnie jest osobą zdrową, to ona może więcej. Ona może stosować różnego rodzaju właśnie takie, czy to jest zdrowe? jak ty wybory. Czy to jest Tak, dobre? i to jest wtedy dla tej osoby Zobacz, dobre. mikrobiom jelitowy odpoczywa. Tak. Dajemy przerwy, żeby ten organizm troszkę przestał trawić jedzenie, a zaczął trawić wszystkie te komórki, tkanki bardziej
Pozbywać się po prostu dzięki temu toksyn. I tak. dla osoby, która nie przyjmuje żadnych leków, jest osobą zdrową, oczywiście, że tak, ale te same zalecenie dla osoby, która ma cukrzycę typu 2 i musi stosować insulinę, albo stosuje leki 3 razy dziennie, albo stosuje zastrzyki raz w tygodniu, no to nie jest dobre zalecenie, dlatego że ta osoba może mieć ciężkie niedocukrzenia z tego No tak, powodu. no ale to już choroba, to już jest To już osoba jest, chora. prawda? Dokładnie, a my na siłę, tak jakby nie ma takiego porozumienia, nie? Że po prostu to, co jest dla osoby zdrowej metabolicznie okej i wręcz zalecane, nie będzie dobre dla osoby, która już choruje i przyjmuje leki. Ale jeżeli ktoś ma insulinooporność, rozmawialiśmy, że to jest tylko podłoże tak naprawdę Tak, do to jest rozwinięcia stan, się. to jeszcze jest nie stan. choroba. To czy tu na przykład A też takie bywa jedzenie? różnie. Okej. Też bywa różnie, bo Okej. u osób z insulinoopornością bywa hipoglikemia reaktywna, tak? Czyli wskutek szybkiego wzrostu glukozy po spożyciu jej, cukru prostego, bardzo dużo insuliny się wydziela i glukoza we krwi gwałtownie spada. I u takich osób długotrwałe przerwy w jedzeniu nie są zalecane, bo te osoby mogą wpadać właśnie w tą hipoglikemię. One powinny jeść często, mało i posiłki koniecznie zbilansowane z błonnikiem. A co to znaczy często? Przerwa Co między... 4 godziny. Osoba zdrowa może sobie pozwolić na więcej, ale osoba, która już ma zaburzenie metaboliczne, powinna Skonsultować się być z lekarzem. Musi Dokładnie. być dopasowany Tak. do jego przypadku i do Dokładnie. jego parametrów. Bo dietetyk tutaj nie może nie mieć takiej wiedzy, prawda, właśnie. żeby dobrze Ale doradzić. chciałam, żeby to właśnie wybrzmiało też, że to dobrze by było, żeby wtedy już poprowadził i poustawiał to No diabetolog. podobnie z dietą keto, prawda, no, która w tej chwili jest szalenie modna, wiele osób ją stosuje. Lekarze mają różne podejście do tego tematu. Niektórzy są pasjonatami tej diety, inni mówią wprost przeciwnie. Wszystko jest dla ludzi, tak? Wszystko jest dla ludzi, wszystko ma swoje plusy i minusy. Jednym pomaga, innym wręcz szkodzi, więc nie ma sensu kontynuowania takiej diety. Naprawdę warto się skonsultować z lekarzem, czy akurat w twojej chorobie, przy twoich lekach jest to dobre rozwiązanie. Chciałam porozmawiać o osobach, które na przykład mają siedzący tryb życia. No i są też najnowsze badania, które mówią, że wcale nie jest idealnym rozwiązaniem, że taka osoba, która siedzi 8-10 godzin przy biurku, ale pójdzie sobie na siłownię nawet te 3 razy w tygodniu, że wcale to nie jest idealne rozwiązanie, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby taka osoba co 30 minut podniosła się i zrobiła 2-minutowy marsz, porozciągała się, poschylała, dała mięśniom popracować i z powrotem usiadła do tej pracy. Co pół godziny zalecana jest właśnie taka aktywność fizyczna. Oprócz tego, z tego, co doczytałam z nowości, fajnym bardzo rozwiązaniem jest, że pilnować, żeby te 7000 kroków dziennie, to jest takie absolutne minimum. Rozważyć warto biurka, które umożliwiają pracę na stojąco. Szczerze zaczęłam sama się zastanawiać, czy do swojego biura nie kupić takiego jednego biurka przynajmniej, gdzie moglibyśmy właśnie burzę mózgów robić albo koncylia robić sobie na stojąco. A dlaczego nie? Taka rzecz, którą ja zaczęłam stosować sama i wymusiłam na niektórych członkach rodziny i sprawdza się, to jest to, że jak kończymy jeść posiłek, a szczególnie kiedy ten posiłek jest obfity i na przykład, nie wiem, na koniec zdarzyło nam się zjeść owoce, no albo jest to cheat day i na koniec zjedliśmy szarlotkę, to natychmiast po zakończeniu takiego posiłku wstajemy i idziemy maszerować. Doskonale. I takie pół godziny, ale ja, wiesz, mierzyłam to czujnikiem i to jest fenomenalne, jak dzięki takiemu zabiegowi, jak ten cukier nie wskakuje na takie wartości, których możemy się spodziewać na przykład po takim posiłku, po takiej szarlotce, tylko właśnie przez to, że my ruszamy, te mięśnie nasze wyciągają ten cukier od razu z krwiobiegu. Bardzo mi się to podobało. Czy masz jeszcze jakieś takie właśnie wskazówki, haki, tak? A więc to, co mówisz, to bardzo przypomina moje zalecenie dla dziewczyn z cukrzycą ciężarnych, które stosują dietę albo dietę z insuliną. Właśnie tak są przeze mnie szkolone i takie jest nowoczesne podejście do tematu. Te dziewczyny mają mieć cukier niemal idealny, czyli tak jak zdrowy człowiek. Mają w tej chwili zakładane czujniki, jest to
to u nich refundowane, więc mogą właśnie dokonywać tych świadomych wyborów żywieniowych i one widzą, i one to mówią, że pani doktor, rzeczywiście zjadłam, natychmiast wyszłam na spacer, było to 20 minut intensywnego, ale nie bardzo szybkiego spaceru i ta glukoza była po godzinie mniej niż 140, było 120. Ja mówię, i właśnie o to chodzi. I wtedy można zjeść nawet więcej, można troszeczkę sobie dodać tych węglowodanów więcej, ale trzeba się ruszyć, trzeba wyjść i trzeba po prostu, jak to się mówi popularnie, spalić ten cukier. Właśnie tak to działa i wydaje mi się, że to jest właśnie kierunek, to jest właśnie bardzo mądre, żeby obserwować siebie samego, żeby każdy sobie był lekarzem, żeby każdy sobie był w stanie wyciągnąć wnioski z tego, co się z nim dzieje. Tak uczymy dziewczyny z cukrzycą ciężarnych i tak właśnie ty postępujesz i to jest właśnie właściwy kierunek. Chciałabym, żebyśmy przeszły teraz do leczenia farmakologicznego, bo to jest wątek, który jest najbardziej chyba na czasie obecnie i jestem bardzo ciekawa tego, co dzisiaj będziesz miała na ten temat do powiedzenia. Jak ty oceniasz, czy to jest przełom, czy to jest nowa era w medycynie, leki na odchudzanie w zaszczykach? Muszę ci powiedzieć, że Bez, to jest... bez używania nazw. Tak, no nie możemy, jako lekarze, my nie możemy mówić nazwy, może powiedzieć trener, może powiedzieć dietetyczka, może powiedzieć każdy człowiek zapytany w ankiecie o lek na O albo lek na M, a my nie możemy. No więc nie będziemy mówić, będziemy mówić o lekach do leczenia otyłości w zastrzykach. Tak, jest to rewolucja. Jest to prawdopodobnie osoba, która stworzyła tą cząsteczkę, tą pierwszą, która się pojawiła w niebieskich strzykawkach, prawdopodobnie dostanie Nobla za to, dlatego że to odkrycie jest przełomowe, dlatego że jest tak ogromna epidemia otyłości, nie tylko w Polsce, na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych. W 2035 roku podobno 50% populacji będzie otyła, z nadwagą i z otyłości. Na całym świecie? Na całym świecie, więc no to jest alarmujące. Bo później wiadomo, że przyjdzie z tego cukrzyca typu 2, przyjdzie niewydolność nerek, choroby stawów, obturacyjny bezdech senny. Więc na czym polega choroba otyłościowa? Przedefiniowano w ogóle tą chorobę otyłościową. Okazuje się, że ona jest spowodowana niedoborem hormonów jelitowych. Hormony jelitowe wydzielają się pod wpływem posiłku, po tym jak coś zjemy i one stymulują wydzielanie insuliny przez trzustkę. To jest raz. 2. Wpływają na nasz żołądek, dając uczucie sytości, że już czujesz, że ten żołądek się tam poszerzył. I 3. sygnał do mózgu. Jadłaś już, nie jedz więcej. To jest rola hormonów jelitowych. I te hormony syntetyzowano. I to właśnie są te leki w tych niebieskich czy szarych strzykawkach, które teraz są w powszechnym użyciu. I rzeczywiście one to nie są proste leki, które służą tylko do tego, żeby pozwolić ci schudnąć. To są leki, które mają tak dużo korzystnych działań na nasz układ sercowo-naczyniowy, na kwas moczowy, na nerki, na odtłuszczenie wątroby, że to na mózg, tak? Także to są leki, które na pewno, jeżeli nie otrą się o Nobla, to ja się bardzo zdziwię. Przynajmniej ta osoba, która wynalazła jako pierwsza tą cząsteczkę, ten syntetyczny hormon jelitowy. Środowisko całe Longevity uważa tę grupę leków GLP-1 za jedyną grupę leków, którą można śmiało nazwać za leki anti-aging. Uważam, że to jest absolutnie rewolucja w medycynie, że dzięki temu, że mamy wreszcie narzędzie do walki z otyłością, z nadwagą, my de facto dajemy możliwość dotkniętych chorobą ludziom wyjść z tego problemu, a przede wszystkim wyjść z przewlekłego stanu zapalnego. Zgadza się. A to jest tak naprawdę kolebka longevity, tak? No Wyjście dokładnie. To, co powiedziałaś, właśnie dziękuję ci, że wspomniałaś. To jest jeszcze jeden z efektów właśnie leków w zastrzykach do leczenia otyłości. Właśnie wpływ na stan zapalny, którego ewidentnie zmniejszają. Więc naprawdę masa korzystnych działań. Oczywiście są działania uboczne. Oczywiście pojawiają się. Ale jeżeli położymy na wadze korzyści ze stosowania tych leków i ryzyka, no to mamy tak. Skąd ten hejt? Wiesz co, wydaje mi się, że sporo osób, która w ogóle nie powinna tych leków brać, bierze je na swoją rękę, bierze, bo ktoś brał, bo ktoś dał, komuś zostało, zaczyna te leki brać, potem bierze niekonsekwentnie, rzuca te leki, sprzedawkowuje, bierze z niepewnego źródła.
kupuje na czarnym rynku, oczernia te leki po prostu i później jest taka sytuacja, ja się wielokrotnie z tym spotkałam w swoim gabinecie, że ja więcej muszę tłumaczyć pacjentowi, który naprawdę powinien te leki brać, że potrzebuje tych leków, że one mu nie zrobią krzywdy, że takie i takie są działania uboczne, ale to nie zmienia faktu, że będzie pani, pan zdrowsza, że naprawdę no, to jest taka krecia robota, tak? To jest osoby, przykre. które nie powinny w ogóle tych leków brać, oczerniają te leki, a później te osoby, które powinny je brać, Są przerażone. są boją się. przerażone. Tak. Co pani doktor chce zrobić, tak? Dlaczego pani chce, żebym brała te leki? Mnie to boli, bo sama ja prześledziłam wyniki badań osoby, która miała insulinooporność. De facto tam BMI w ogóle nie kwalifikowała się do brania tych leków, natomiast insulinooporność była tym powodem, dla którego zaczęła brać te leki. I to jest fenomenalne, że więcej niż pół roku, chyba 8 miesięcy później, wszystkie wyniki badań były w normie. Tam była oczywiście też suplementacja omegą i tak dalej, ale profil lipidowy, cukier, wszystkie parametry były rewelacyjne. No to ja zastanawiam się, skoro mamy możliwość dać rozwiązanie pacjentowi, który nie jest w stanie w inny sposób sobie z takim problemem poradzić, to dlaczego nie ma na kontrze dla tego hejtu lepszej narracji dla tych leków? Wiesz co, one są ofiarą swojego sukcesu. Po prostu, no są tak skuteczne, generalnie bezpieczne. Te powikłania zdarzają się rzadko. Oczywiście się zdarzają powikłania, ale po aspirynie też mamy efekty uboczne i czasami nawet śmiertelne. A czy w ogóle gdzieś nauka zanotowała przypadki, tak straszy się tym zapaleniem trzustki na przykład? Bywają takie przypadki. Czyli chociażby z tego powodu, to jest raz. Bez wsparcia lekarskiego, bez badania USG chociażby przed, nie wolno takich leków. Warto zrobić badanie USG, Jasne. żeby mieć świadomość, czy ma się zagęszczoną żółć, czy są kamienie, czy nie. Bo może to teoretycznie zwiększyć ryzyko zapalenia trzustki. I druga rzecz, piją alkohol. No nie można przy tych legach pić alkoholu, mocnego alkoholu, dlatego że alkohol sam w sobie może spowodować ostre zapalenie trzustki, prawda? No więc trzeba świetnie, sobie... że ty o tym mówisz. Tak, i trzeba po prostu wiedzieć, jakie są ograniczenia i jakie są plusy. Nie straszyć tymi lekami, błagam, bo nie ma powodu, żeby straszyć. Słuchaj, chorób związanych z otyłością jest ponad 200. A wiesz, ile jest nowotworów związanych z otyłością? To jest rak piersi, to jest rak trzonu macicy, to jest rak jelita grubego, to jest rak nerki, to jest rak prostaty. No, ogromna ilość nowotworów. Więc mówi się, że większość chorób jest na podłożu zapalnym, a otyłość równa się stan Otyłość zapalny. to też stan zapalny. Dokładnie. I bezpośrednio są poważne prace, które pokazują ten związek. No więc jeżeli zredukujemy wagę, to my zmniejszymy ryzyko raka, a nie zwiększymy ryzyko raka, bo stosowaliśmy te leki. Jest taki bardzo ważny punkt, bardzo duże pomieszanie z poplątaniem, które po prostu trzeba prostować. Wiem, że największym problemem tych leków na dzień dzisiejszy jest to, że my nie wiemy, jak wychodzić z tej terapii, tak? Że my wiemy, jak Ja wiem. No okej, czyli ktoś, kto nie wie, Przychodzi zapraszamy do na mnie. wizytę do pani Ja profesor. Ja zapraszam, ja już mam swoje opracowane, opatentowane A metody. dużo masz osób, których na mikrodawkowaniu prowadzisz później? Tak, mam dużo tych osób, ale rzeczywiście muszę was rozczarować. To trwa długo. Rok, 2 lata, tak. Ale nie ma efekty są wyboru. świetne. Ale są osoby, które na przykład nie mogą przerwać tego leczenia. Po prostu nie mogą, bo choroba otyłościowa nawraca i nie warto ryzykować nawrotu tej choroby. Lepiej utrzymać tą małą dawkę przez długi czas, może do końca życia. Na koniec mam dla ciebie takie 2 pytania, bardziej życiowe może. Jaka jest twoja misja, Karolina? Ja bym chciała tak naprawdę, żeby pacjenci do mnie jak najrzadziej przychodzili. Co będziesz robiła? Badania? Wiesz co? Nie. Po prostu tak bym chciała leczyć, żeby oni mogli jak najrzadziej do mnie przychodzić. Na przykład raz na rok na kontrolę. To będzie idealne, żeby do mnie wracali, bo ja lubię, jak pacjenci do mnie wracają, ale właśnie po to, żeby się pochwalić. Jakie 3 nawyki lub wybory życiowe uważasz za kluczowe, żebyśmy mogli przeżyć zdrowe, długie i szczęśliwe życie?
życie? Przede wszystkim musimy się wysypiać, już wracam do tego, musimy się dobrze odżywiać, pamiętać o jedzeniu białka, bo tego białka jemy za mało, ruszać się. No czwarte, które bym jeszcze dodała, więcej spokoju i jakieś hobby, które pozwoli nam się odstresować. To był ogrom wiedzy w pigułce. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że dobrze nas się będzie słuchało. Ta choroba, nie będąc nowotworem, jest jeszcze gorsza. Strasznie żałuję, że nie trafiłam do ciebie wcześniej, bo zaoszczędziłabym sobie tych 3 operacji wcześniejszych. Jeśli chodzisz do lekarza, cierpisz, masz ból, nie możesz mieć dzieci, a ktoś ci mówi taka twoja uroda, to w pewnym momencie zaczynasz wariować. Mówisz sobie tak, a może coś ze mną jest nie tak. Może ja te dolegliwości, może mówisz spokojnie, może to nie jest na 10, tylko na 1. Może ja mam coś z głową. Mam powikłania, które mnie prześladują, śnią mi się po nocach i myślę, jak mogłem to zrobić, żeby to było inaczej. Może mogłem tego postąpić inaczej, być mniej radykalnym, a może się nie dało, może po prostu nie operować pacjentki, nie wiem.